kochani, witamy Was serdecznie. Na podsumowaniu. Tak, jesteśmy jeszcze w hotelu, ostatni dzień, jutro już niestety do domku. Skończyło się, a fajnie było. Chciałoby się zostać dłużej. Myślę, że 2 tygodnie w tym hotelu nie byłoby wcale źle, absolutnie. Fajnie było. Byliśmy 9 dni, 8 nocy, znaczy będziemy w sumie, bo jutro jest 9 dzień. Wcześniej mieliśmy hotel zabuchowany na tak samo, tylko że dostaliśmy przedłużenie. Mieliśmy wracać we wtorek o chyba, nie wiem, 8 czy 9 rano, a przenieśli nam lot na 17:30 czy coś koło tego. Więc fajnie, bo w zasadzie mamy pół dnia więcej do wykorzystania, nie? Ale to było już w sumie bardzo szybko, nam zmienili lot, nie? Moi drodzy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w hotelu Rixos Tekirowa, Rixos Premium Tekirowa w Tekirowa. To jest miejscowość Tekirowa, koło Kemer. Mamy tutaj 15 km do Kemer, bliziutko. Jest to luty 2026, więc bierzcie to pod uwagę, jak oglądacie ten film, że ten film nie do końca będzie się miał do tego, jak tu jest na przykład w lecie. Będzie się pewnie różnił, ale widziałam, że na YouTubie raczej nie ma filmu po polsku o tym hotelu, dlatego nagrywamy takie zestawienie, jak to było, ile to kosztowało. To też Wam powiemy, bo fajnie jest, myślę, mieć taki... Szukaliśmy po polsku, ale po prostu nic nie było. Znaczy był jeden film od jak oni się nazywają? Rodzina Czesiów. Rodzina Czesiów. Oni tu byli chyba w lecie albo w kwietniu, więc było trochę cieplej. Więc my nagrywamy w lutym. Myślę, że to będzie coś ciekawego. Pierwszy punkt to było właśnie nazwa hotelu, kategoria 5 gwiazdek. Lokalizacja to powiedziałam, cel pobytu Odpoczynek. przede wszystkim. Totalny odpoczynek. Totalne odłączenie się od teraźniejszych obowiązków w domu. Tak, od pracy, psychicznie, żeby wypocząć. Też nam nie zależało na jakichś, nie wiadomo, jakichś wycieczkach, chociaż są możliwe stąd wycieczki. Na przykład jest bardzo blisko teleferik, kolejka. Za nami, jak się przejrzycie, to zobaczycie słupy kolejki linowej. Tak, ale trzeba brać pod uwagę, no. Że tam jest zawsze zimniej od mniej więcej 20 stopni. Czyli jak tu u nas mamy mniej więcej w tej chwili 18, to tam będzie 0, więc trzeba się bardzo dobrze ubrać. My nie mamy przy sobie jakichś cieplejszych kurtek, tylko bardzo lekkie kurtki, więc stwierdziliśmy, że nie tym razem, ale jeszcze będziemy mieli okazję. Pierwsze wrażenia. Pusty hotel. Jak żeśmy przyjechali, nie? Tak. No. Jak przyjechaliśmy, to może naprawdę było z 50 osób. Bo my przyjechaliśmy 2 lutego, a wiemy, bo sprawdzaliśmy, że w Rosji były ferie do końca stycznia i w Turcji też do końca stycznia. Także pod koniec stycznia i 1 lutego po prostu wszyscy wybyli z tego hotelu i zostało nas może z 50 osób. Ale to trwało chwilę, może z 3 dni. Z 1, 2, 3 dni, no i potem już zaczęły tam wieczorami, nad ranem już coraz więcej osób przyjeżdżać, coraz więcej. Teraz i tak jest po prostu może nawet nie połowa tego, co tam, bo ten hotel ma niby 1550 miejsc noclegowych, a ludzi może jest 400 osób, 500. Połowa sali restauracji jest zamknięta w każdym razie. Pusta, nie? Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że było to taki moment, że było trochę więcej osób, bo było jakieś sympozjum spod jakiejś firmy i oni po prostu przyjechali na to sympozjum, ci ludzie, i tutaj byli rozlokowani w hotelu i było wtedy nas więcej. Ale to trwało 2 dni tylko. No. Co jeszcze? Myślę, że możemy też powiedzieć parę słów o zalokowaniu, czyli jak przyjechaliśmy do hotelu, to wyglądało to tak, że daliśmy papiery, nasze dokumenty i pani powiedziała, żebyśmy sobie pochodzili. Oni w tym czasie ogarną nam pokój, dlatego że poprosiliśmy o pokój, jeśli możliwe, z widokiem na morze i trochę większy. I bardzo szybko to trwało, może z pół godziny i dostaliśmy taki pokój. Przygotujcie się, że ciężko będzie się dogadać w języku polskim. Angielski, rosyjski i tam wybrane osoby po niemiecku. W zasadzie to jedno. No, zostaje translator. Tak. Ale tutaj wszyscy są przyzwyczajeni do rozmów z translatorem, to także między polskim, angielskim czy tureckim nie ma problemu. Dobra, bo to już mamy 4 minuty.
5 minut nawet, ledwo zaczęliśmy. Co tu dalej? Pokój. To pokój żeście widzieli. Nie wiem kiedy wskoczy ten film, ale będzie jeszcze, albo był już taki obszerniejszy film na temat dokładnie jak nasz pokój wyglądał. W tym filmie też było jak wyglądał pokój rodzinny z widokiem na góry. I to też w tym filmie było o Kids Club, czyli o klubu dla dzieci. Czy jest czysto? Jest czysto. Jest czysto. Dużo ludzi z obsługi po prostu i w środku, i na zewnątrz z wózeczkami, z miotłami na bieżąco. Parę razy dziennie widać, że śmigają z tymi wózkami, albo opróżniają kosze, albo zamiatają tam spadające szyszki, czy suche igliwie. Jest czysto. Ja myślę, że warto powiedzieć, i to jest bardzo ważne dla niektórych, że zakupy w tym hotelu, w środku jest parę sklepów, ale myślę, że to są sklepy bardzo drogie z tego co widzieliśmy. Poza hotelem trzeba iść 15 minut do takiej ulicy, gdzie są same sklepy, ale o tej porze roku myśmy byli rano i było wszystko pozamykane, natomiast czy po południu jest otwarte, nie wiemy, bo myśmy tam drugi raz nie poszli, więc być może, że coś tam jest potem otwarte, ale trochę wygląda tak, jakby było całkiem zamknięte. Także na zakupy, jeżeli potrzebujecie, to do Kemer, 15 km stąd. Tam na pewno jest LC Waikiki, tam na pewno jest Carrefour, tam na pewno są jeszcze jakieś butiki. Tam jest taki duży też Carrefour i chyba są te LC Waikiki 2, a nawet 3 chyba. Autobus podjeżdża spod hotelu i tam się jakąś opłatę wnosi za bilet i on wozi do Kemer i mówi, o której będzie z powrotem jechał, bo sami widzieliśmy, jak codziennie po prostu niektórzy sobie z pełnymi torbami wracali z Kemer. I jeszcze jedna rzecz, jest możliwość z tego hotelu jechać do, jak to się nazywało? Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Land of Legend? The Land of Legends, czy Legends, czy jak to się tam wymawia. To jest taki Luna Park, chyba zaraz koło Antalii gdzieś. I tam jest bardzo wielki shopping center, czyli centrum handlowe. Z tego hotelu, z tego co wiemy, jest za darmo dojazd tam i pobyt chyba cały dzień. Tam są też baseny, czyli w lecie na przykład jak jedziecie tam, to jest taki, wiecie, akwapark, że można się po prostu kąpać cały dzień. Sklepy, kawiarnie, restauracje i jeszcze co? I jeszcze chyba delfinarium, ale nie na 100%, bo myśmy tam nie byli, więc do końca nie wiem, ale wiem, że prawdopodobnie tak mieliśmy gdzieś w dokumentach napisane, że wyjazd z tego hotelu jest za free. To gdzieś było napisane. I wstęp. Tak, bo tam trzeba wstęp zapłacić. Moi drodzy, może już bez tej listy, bo ona jest dość mocno szczegółowa. Jak nam się podobało? Jak Ci się podobało? Było fajnie. Spokojnie. Przede wszystkim. Myśmy szukali spokoju. My też lubimy, jak jest tak trochę kameralnie, jak jest, wiecie, nie za dużo ludzi. Jak jest po prostu... Nie ma tłoku. Tak. Dzieci też teraz za bardzo nie ma, bo jest, ani nie ma ferii tutaj, więc takie trochę mniejsze zdarzają się, ale jest ich mało, jakichś w wózkach, ale jest ich naprawdę mało. W ogóle jest bardzo mało ludzi, jest bardzo przyjemnie, a myśmy tego szukali. Także dla kogoś, kto szuka spokoju i nie przeszkadza mu, że od czasu do czasu prowadzone są w takim hotelu w zimie jakieś prace, bo to się może zdarzyć, bo jest zima i oni właśnie wtedy... Niektóre hotele zamykają się całkowicie i się remontują albo przygotowują do sezonu. A ten widocznie po prostu w takim stanie stwierdzili, że w takim stanie jest, że połowa rzeczy po prostu może być otwarta, a co potrzeba to sobie zrobią. Ale to owszem, hałasują, ale to nie są hałasy takie, że trzeba uszy zatykać. Gdzieś tam chodząca wiertarka czy szlifierka, bo przeszlifowują po prostu konstrukcje drewniane i malują od nowa. Takie rzeczy, nie? Ale tak jak mówię, w dalszym ciągu trzeba się z tym liczyć. Jeżeli ktoś liczy na to, że przyjedzie tu i zapłaci, zaraz Wam powiem ile, tyle i dostanie to samo co w lecie, to tak nie będzie. Bo tutaj mogą być prowadzone prace jakieś budowlane, może być trochę mniej restauracji otwartych i tak jest. A la carte są tylko 2 otwarte, rybna i... jaka druga? No taka śródziemnomorska. To rybna. Turecka. A turecka, czyli turecka i mediterrana, tak się nazywała, nie? Także
dużo i nie jest pootwierane, nie? Nam to pasuje, nam to bardzo pasowało, bo uważam, że było wystarczająco jedzenia. Zresztą widzieliście filmiki, ile tego jedzenia było. Na pewno nikt nie wyszedł z głodny, chyba taki człowiek, który naprawdę wybrzydza, wyszedłby z restauracji głodny, nie? A co my tam jemy? Co kot napłakał? No. No. Na pewno trochę więcej tutaj na urlopie niż w domu. To na 100%, bo w sumie to w domu nawet śniadań nie jemy. Ja w domu śniadanie jem po pracy No. o 16. No, także co jeszcze można powiedzieć? Basen wewnętrzny jest otwarty, ale jak dla mnie woda była za zimna. No, na tablicy jest napisane 26 stopni No to temperatura nie wody. wiem. Dziwne. A czy mówisz o tym wewnętrznym, czy tu? Nie, zewnętrznym, A tutaj. ja mówię o wewnętrznym. A nie sprawdzałem, ile jest na tablicy, ale na dotyk palca czuć, że była podgrzewana. Ale chłodna czy ciepła? Mówiłeś, że nie bardzo. Ciepła, nie gorąca, tak jak było w Delfinie Begrand, No. że była woda aż gorąca, po prostu była letnia. No. Ale tu ciepła jest woda. jeszcze jeden basen, który jest podgrzewany i ludzie się w nim bardzo chętnie kąpią, czyli jest wystarczająco gorący. No. Co jeszcze? Jedzenie, basen, pokoje, bardzo fajne pokoje. Gdzieś wyczytałam w Google'ach, w komentarzach, że ściany są za cienkie i coś słychać za ściany. Myśmy nie słyszeli nic w zasadzie, no chyba, że ktoś tam naprawdę darł się z drugiej strony bloku. Jeden ktoś do drugiego kogoś i coś tam do siebie machali, to się zdarzało słyszeć, ale tak w sumie było cicho. Ale nas jest tutaj mało, nie? To też ma znaczenie. Gdyby był pełny hotel, mogłoby tak być, że byłoby głośno. I wyobrażam sobie, że na pewno tu jest głośno. Pewnie jest mnóstwo dzieci, bo hotel jest pod dzieci ustawiony, jest też Kids Club, czyli jest w tej chwili otwarty i na pewno tu jest mnóstwo dzieci wtedy, nie? Także na pewno jest zupełnie inaczej jak teraz, nie? Co jeszcze? Podobało się. To, co tygryski lubią najbardziej. Alkohol? No. Alkohol, no dobra, niech ci będzie. Alkohole oryginalne. Nie będziemy tu wymieniać marek, Aha. ale whisky, wódki, rumy, te wszystkie likiery, co się robi, koktajle, wszystko jest oryginalne. I jeszcze pisało gdzieś tam w komentarzach, też w Google'ach, że jakaś pani pisała, że musiała dopłacać do jakichś drinków. Nie. Niczego nigdzie nie Nie. dopłacaliśmy w Nigdzie. ogóle. Wszystko było do oporu. Co się powiedziało, albo nazwę, albo jaki alkohol chce i z czym, z kolą, albo mieszankę jakąś, to nie ma problemu, wszystko jest po prostu pod ręką i specjalnie sprawdzaliśmy, co oni leją, czy nie jakieś lokalne i nie. Wszystko jest oryginalne I tak, w barze i nie żałują. W barze przy recepcji macie na takiej plakietce QR-kod. Jak sobie go telefonem zaskanujecie, to się Wam pojawia wam się menu i możecie sprawdzić, co oni oferują, ale jak pójdziecie i powiecie na przykład, że ja chcę mleko z whisky, to też Wam zrobią. Chociaż nie radzę, nie radzę. Napoje typu cola, Fanta, Sprite, Wszystko w butelkach. też wszystko w butelkach, oryginalne. No, energetyki to Red Bulla mają, ale też oryginalnego Puszczę, ale. w puszce. No i tak do wypicia, co kto chce, herbata, nie herbata, soki jakieś, czy tam pszczoła. No co, się boisz pszczoły? No i co jeszcze? Chyba wszystko. Cena. Cena. Za... Tu szef do Ciebie pisze. No dobra, niech pisze. Cena za 9 dni, moi drodzy, 8 nocy i to jest w zasadzie prawie pełnych 9 dni, dlatego że przyjechaliśmy tu, wylądowaliśmy w Antalii o 12 i byliśmy tutaj, jesteśmy tutaj chyba do 13, więc tak w sumie pełne 9 dni zapłaciliśmy 1050 euro. Na dwie osoby. Te dwie osoby, jest to pełny all inclusive, nawet ten all inclusive plus, bo macie też wszystko w lodówkach uzupełniane, bo jak jest all inclusive zwykłe, to macie przeważnie tylko wodę w lodówce. Myślę, że to jest naprawdę rewelacyjna cena. W tym jest już lot, Tak. plus transfer, plus hotel. Jeszcze mieliśmy transfer taki jakby prywatny, można powiedzieć, bo byśmy No tylko bo- sami jechali, Bo nie? nikt nie jechał do tego I hotelu. taka para, co tu przyjechała parę dni po nas i oni też, bo myśmy przez TUI zabuchowali, to oni też przyjechali sami z tym autem z TUI, nie?
Też mieli jakby taki prywatny transfer. Ale jak ja z mamą kiedyś jechałam tutaj do Kemer, to też miałyśmy prywatny transfer, nie wiem czemu. Dziwne. Myślę, że cena za 9 dni w takim hotelu jest mega dobra. I jak ktoś chce spróbować taki hotel, bo ten hotel naprawdę jest z wyższej półki. Zresztą sieć Rixos jest na całym świecie. Jest w Egipcie są Rixosy, jest kilka w Turcji. W sumie to nie wiem gdzie jeszcze indziej. W Dubaju. W Dubaju? Tak. A gdzie jeszcze nie wiesz? No w Turcji 2 albo 3 są. Oj, na pewno Jeszcze więcej gdzie, niż ale trzy. to jest, no, to jest po prostu sieć. W każdym razie jest ich kilka na świecie, nie wiem czy kilkanaście, ale kilka na pewno na świecie. Mają bardzo dobrą renomę, zawsze są bardzo chwalone, zawsze są takie, wiecie, z wyższej półki. Wiem, że jeden w Egipcie jest taki zarąbisty i najlepszy. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie na nas go stać, może w zimie kiedyś, kto wie. Czasem można wyszukać jakąś perełkę w internecie, jakiś urlop właśnie za grosze. I właśnie taki hotel lepszy przetestować, bo taki hotel jak ten w lipcu sprawdzałam, kosztuje ile? 3000? 3000 euro na 2 osoby. Na ten sam czas. Nie, na 7 dni, sorry. Na 7 dni, bo sprawdzałam na 7 dni. Także 3000 euro, no to można mieć w sumie 2 urlopy w roku w innym czasie. No, W innym czasie. albo nie? w takim normalnym jakimś zwykłym hotelu. Także fajnie było. Ale się skończyło. Tak, nie jeździmy raczej drugi raz do tego samego hotelu. Lubimy sobie coś innego znowu sprawdzić, zabuchować. Także pewnie, a Turcję bardzo lubimy, to na pewno nie jest ostatni pobyt w Turcji, na 100% nie. Więc myślę, że na pewno polecamy. Tak. Tak, jak najbardziej polecamy, bo znaczy jak ktoś lubi Turcję w zimie, bo my jesteśmy w zimie, podkreślam, nie? No, 2 lata temu byliśmy w tym delfinie, w Larze. Delfin, ale powiedz jaki delfin. Delfin B Grand. Tak się BE nazywa. Grand. Mhm. To mieliśmy przygodę, bo była taka nawałnica ulewa z wichurą, że dach zerwało i ten dach metr od Kasi spadł. Ale to tak kawałek dachu, nie przesadzajmy, że cały dach, No. nie? No. Nie ode mnie, tylko od takiej dziewczyny, która przechodziła. No, ale ty byłeś blisko. Też byłam blisko, No, no. Bo myśmy a- akurat wracali z miasta, nie? A teraz nam się przytrafiło chyba w drugiej nocy sztorm na morzu. Tutaj taki, że fale były Coś przeleciało. masakrycznie wysokie. Ale no to jest zima, nie? Wiadomo, jak jest zima, to jesteśmy przy morzu, ta pogoda może być różna. Mało padało, może mrzawka była wtedy, jak ten sztorm był, nie? Trochę się pogorszyło, ale to trwało, no nie wiem, może dzień, półtora. Wojtek trochę sobie nogę obdarł przy okazji, trochę rozwalił, ale na szczęście niewiele. Nie pamiętam. No, nie pamiętasz. A plaster jeszcze masz? Nie mam. Nie masz. Dobra, chyba wszystko, bo to już jest 18 minut. Także polecamy hotel. Jakbyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to pytajcie w komentarzu. Póki jeszcze to jest świeże, to możemy odpowiadać, bo potem człowiek zapomina już te wszystkie rzeczy. Dlatego też nagrywamy, bo to jest dla nas wielka pamiątka i nagrywamy to w formie vlogów, tak jak żeśmy po prostu to spędzali, żebyśmy mogli to kiedyś sobie znowu obejrzeć, a oglądamy nieraz nasze pobyty w innych hotelach, w innych miejscach, bo to jest fajna pamiątka, myślę. Wszystko, nie? No. To dziękujemy Wam. Jak się podobało, zostawcie łapki. Łapka w górę, subskrypcja oczywiście jak macie ochotę. Następny urlop będzie być może pod koniec roku. Trudno powiedzieć, bo to czasem nie do końca jest planowane. A jak coś fajnego wskoczy, to się potem okazuje, że może jednak. Także dziękujemy, słuchajcie, za uwagę i widzimy się I do następnego razu. do następnego. Pa!